Dzień dobry, to znowu my. Dolarek, gdzie ty tam jesteś? No tam jest Dolarek. Pada, bardzo pada, ale prosiliście mnie, żebym zrobiła film o trendowniku bulwiastym. Były upały, strasznie było. Dolarek w ogóle nie chciał wychodzić z domu. Teraz się zrobiło trochę chłodniej, ale za to pada deszcz. Ale to nic, ja mam taką wystrzałową parasolkę. Nie będzie mi tutaj padało na ekran. I mi na włosy też nie, ani na okularki. Więc wyszliśmy z Dolarem i zrobimy Wam film o trendowniku. Cieszycie się? Ja tak. No to dobra, zaczynam. Ten cały trendownik to on już przekwita, albo i nawet przekwitł, ponieważ kwitnie od czerwca do sierpnia, a w tym roku wszystko jest takie szybkie, ale nie ma tego złego, ponieważ w przyszłym roku, jak on już buchnie kwieciem, a w fitoterapii stosuje się ziele trendownika właśnie w okresie kwitnienia, więc musicie poczekać, to film będzie jak znalazł. Czy pamiętacie, jak chyba to było 3 tygodnie temu albo miesiąc temu robiłam dla Was film o dawkowaniu i szłam i tym lasem właśnie i na każdym kroku widziałam trendownik. A teraz, żeby taki ładny okaz Wam znaleźć, obraz nędzy i rozpaczy. Te rośliny też nie wyglądają dobrze po tych suszach. I czyściec, i niecierpek, one wszystkie bardzo, bardzo źle, ale ja się nie poddaję i zaraz Wam jakiś znajdę. O, widzę trendownik, zbliżam się do niego i opowiadamy sobie o nim. I tutaj, moi kochani, znaleźliśmy całe zagłębie trendownika. No one już nie są takie spektakularne, bo już trochę też nadjedzone przez robaczki, ale niektóre mają takie liście w ogóle zjedzone, a ten tutaj nam się jeszcze te nam się ostały. Trendownik to jest roślina należąca do rodziny trendownikowatych. Niespodzianka, prawda? I gdzie ona występuje? Występuje w niemal całej Europie, częściowo też w Azji. Można go spotkać w lasach liściastych, czyli takich jak tutaj właśnie, lub leciutko mieszanych, ale raczej w liściastych. Na brzegach rzek, w rowach, zaroślach, podmokłych łąkach, dlatego że on lubi takie gleby próchnicze, lekkie, wilgotne, przepuszczalne i wtedy tego trendownika tam jest dużo. W ogóle tych trendowników, gatunków trendownika jest u nas więcej, ale to jest trendownik bulwiasty i na jego przykładzie ja Wam opowiem o właściwościach tej rośliny. No, tu było śniadanko dopiero. Słuchajcie, jak wygląda trendownik? Bardzo proszę. Łodygę ma pan trendownik prostą, nagon, czyli nie ma owłosienia. Poczekajcie, ta łodyga, zobaczymy, czy tutaj się uda ostrość. O, i taką, chyba tu będzie widać, że ma taką kanciastą, tak? Ona nie jest okrągła, tylko to jest kanciasta, czterokanciasta. I może osiągać rozmiary duże, bo ja tutaj tak zrobię o tak i widzicie na tle lasu, że te mają chyba z metr powyżej mają i tyle ten trendownik może mieć. Pod spodem, pod ziemią jest kłącze bulwiaste, zgrubiałe, bulwiaste i dlatego nie trudno się domyślić, że właśnie stąd ta nazwa trendownika bulwiasty. Liście, jak wyglądają liście? Liście ma trendownik dość duże, proszę zobaczcie, ogonkowe, o tutaj to najlepiej wygląda, że te liście mają ogonek i takie są owalno-sercowate, na czubkach szpiczaste, a tutaj te na dole, jak widzicie, mogą nawet takie być okrąglejsze. Nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale okrąglejsze jest takim ładnym słowem. Kolor mają ciemny, raczej ciemnozielony, a brzegi mają, proszę bardzo, piłkowane. Czekajcie, chcę pokazać. Brzegi mają piłkowate, co dokładnie widać na załączonym obrazku. Tak wyglądają liście trendownika.
No kwiaty trędownika to one raczej spektakularne nie są, muszę Wam powiedzieć. I mimo, że tu one już są przekwitnięte, ale generalnie zebrane są w taką wiechę na szczycie łodygi. Mają beczułkowaty, to będzie widać, czekajcie. Mają beczułkowaty, beczułkowaty kształt. I one jak kwitną, to są takie niepozorne, górą brunatne, dołem zielonkawe, więc naprawdę te kwiatki to nie są takie, które mogą sobie być w wazonie i zdobić. Ale nie przeszkadza to zupełnie pszczółkom, dlatego że trędownik jest rośliną miododajną i przez wielu pszczelarzy uważa, że on jest jedną nawet z najbardziej miododajnych roślin. A oto trędownik i tam, i tutaj jeszcze mamy, bardzo proszę, w całej krasie i w całej okazałości. A tu Wasz ulubieniec. Co tam, Dolisiu? No, tak to właśnie jest z moim pieskiem. Postanowił teraz mi tutaj umilić życie, prezentując swój układ artystyczny. Dobrze. Dolciu? Dol! Ale byłeś wczoraj kąpany. I zobacz, jaki jesteś teraz brudasek, ale za to szczęśliwy. Ale oprócz pszczółek, to i my możemy mieć z trędownika pożytek, dlatego że on zawiera wiele bardzo cennych związków czynnych. Przede wszystkim zawiera flawonoidy i wśród tych flawonoidów najważniejsza moim zdaniem jest diospina. Pewnie wiecie i macie skojarzenia jakieś z tym związkiem związane i słusznie, dlatego że diosmina jest szczególnie ważna dla naszego układu krążenia, dlatego że ona działa przeciwobrzękowo, ale też działa na przykład antyhistaminowo, więc jest bardzo ważnym związkiem. Ponadto w trędowniku mamy też glikozydy irydoidowe, z których najważniejszy znowu moim zdaniem jest harpagozyt. A dlaczego? Dlatego, że to jest dokładnie ten sam związek, który występuje w hakorośli. A hakorośl jest jednym z najsilniejszych surowców przeciwzapalnych i idzie? Chyba nie. I przeciwbólowych, dlatego że tak właśnie działa harpagozyt. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy coś się nie czai. Dobra, sytuacja opanowana, to jest chyba ten deszcz z drzew spływający i on takie różne odgłosy wydaje. Dobrze, mówiłam o hakorośli. Czyli jeżeli na przykład chcemy zadbać o nasze stawy, coś nas boli, mamy jakieś stany zapalne, a nie mamy pod ręką hakorośli na przykład, to oczywiście możemy się tutaj wspomagać trędownikiem, dlatego że on również ma bardzo silne działanie przeciwzapalne, ale o tym powiem za chwilę, bo chciałabym jeszcze powiedzieć, że ze związków czynnych mamy w trędowniku też kwasy fenolowe. To lisiek. Mamy kwasy fenolowe, czyli kwas kawowy na przykład, albo kwas ferulowy. Kwas ferulowy, który jest jak takim cudem dla naszej skóry, bo często w kosmetykach właśnie używany jest, zwłaszcza ostatnio w tych nowych kosmetykach, kwas ferulowy, który jest czynnikiem nawilżającym, jest czynnikiem przeciwzapalnym, ale też jest czynnikiem antyoksydacyjnym, czyli przeciwstarzeniowym i likwidującym wszelkie przebarwienia skóry. I poza tym są też w trędowniku saponiny, triterpeny, olejki eteryczne. I z tymi związkami właśnie wiąże się jego działanie i wiąże się jego zastosowanie. A jakie? No jak już mówiłam, przede wszystkim leczy wszelkie stany zapalne. I to te stany zapalne, które są najróżniejsze, od nieżytów układu oddechowego, na przykład przez stany zapalne naszego układu pokarmowego, czyli wątroby, trzustki, żołądka, jelit, przez stany zapalne narządów. To Linciu, co ty się tak dzisiaj niecierpliwisz? Już dawno nic nie kręciliśmy i dlatego. Przez stany zapalne narządów płciowych, stany zapalne stawów, kości, reumatyzm, wszelkie zapalenia skóry, takie jak na przykład łuszczyca, AZS, czy po prostu trudno gojące się rany albo jakieś owrzodzenia, wypryski na przykład. Trędownik leczy też stany zapalne oczu i wszelkie dolegliwości z oczami związane. Czyli
prawda, że imponujące? No naprawdę imponujące. I te stany zapalne, one są przecież bardzo często też związane z chorobami immunologicznymi, z którymi trędownik też sobie świetnie daje radę i jest cudownym środkiem do ich leczenia. Trędownik ma też działanie hepatoprotekcyjne, ma działanie antyoksydacyjne, nawet podobno w badaniach in vitro wykazuje działanie antynowotworowe. No i wreszcie to przeciwbólowe, co we wszystkich chorobach również, a może zwłaszcza tych o podłożu zapalnym, nie jest bez znaczenia. Czyli widzicie, jaka to jest cudowna roślina. A teraz ja Wam powiem, co my możemy z niej zrobić i jak możemy trędownika przetwarzać. Słuchajcie, z takiego trędownika, jeżeli chcemy stosować wewnętrznie, to robimy napary z ziela, tak? Już mówiłam, że ziele w okresie kwitnienia zbieramy. I jak te napary robimy? Bierzemy 1 łyżkę ziela, zalewamy szklanką wrzącej wody, odstawiamy pod przykryciem na... Nie chcę się złapać ostrość na tym. O, halo. Odstawiamy pod przykryciem na 30 minut i pijemy 3 razy dziennie po niepełnej szklance. Taką kurację możemy zastosować nawet przez parę miesięcy, ale musimy pamiętać, żeby jednak po tym miesiącu zrobić przerwę. Ja bym rekomendowała taką przerwę 7 do 10 dni, żeby po prostu dać naszym receptorom odetchnąć, tak? Natomiast jeżeli zrobimy taki napar, to możemy go stosować również zewnętrznie na wszystkie zmiany skórne. Mówiłam, nie tylko te o podłożu zapalnym, ale te również. I wtedy robimy sobie takie okłady z gazy, która jest nasączona naparem i trzymamy 20-30 minut i robimy tak raz, 2 razy dziennie. Takie okłady możemy też stosować na zapalenie spojówek, czy też po prostu na zmęczone oczy. Też sobie takie możemy połączyć relaks, trochę przymknąć oczy na 20 minut i położyć sobie taki okład z naparu z trędownika. Słuchajcie, jeszcze jako ciekawostka. Zobaczcie, jak ten trędownik jest obżarty. No przecież rosną tutaj inne zioła i one są nienaruszone, a wszystkie trędowniki są tak obżarte. Czy wy myślicie, że to jest taki przyrodniczy przypadek? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że te wszystkie żyjątka leśne, one wiedzą, ile trędownik ma w sobie dobra. No już w międzyczasie przestało padać, ale cośmy smokli, to nasze. No ale czego się nie robi dla ziółek. Słuchajcie, ziółka drogie, jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że z takiego trędownika możemy sobie też zrobić nalewkę, a raczej możemy sobie zrobić intrakt. Intrakt, przypominam, to jest zalanie świeżych ziół gorącym spirytusem. Wtedy te związki łatwiej po prostu ekstrahują i tak się robi w przypadku świeżych ziół. No i potem co? I potem możemy sobie 15 ml takiej nalewki dziennie serwować wewnętrznie, ale możemy tę nalewkę wykorzystać też do tego, żeby na przykład smarować te chore miejsca, czy robić sobie okłady na chore miejsca. To jest też, to będzie też korzystne i to jest też ważne. Pamiętacie? Mówiłam Wam również o synergizmie ziół, o tym, że zioła lubią swoje towarzystwo, że zachęcam Was do robienia mieszanek ziołowych, dlatego że zioła nawzajem się wzmacniają. I wiecie co? I tak samo jest w przypadku właśnie trędownika. Jeżeli będziemy mieć jakieś infekcje górnych dróg oddechowych, a teraz taki sezon infekcyjny już się zbliża dużymi krokami, więc na pewno się takie przytrafią, to my możemy dla wzmocnienia działania łączyć kwiat wiązówki błotnej, na przykład z korą wierzby i właśnie z trędownikiem. Zwłaszcza jeżeli mamy takie przebiegające na przykład z gorączką, żeby sobie w tej infekcji, w tej gorączce ulżyć. Tylko pamiętajcie, że i w wiązówce, i w korze wierzby są salicylany. I wiele osób jest na te salicylany uczulonych, więc musimy na to zwracać uwagę, a szczególnie nie podajemy małym dzieciom, tak? Natomiast jeżeli zależy nam na takim działaniu przeciwreumatycznym, przeciwzapalnym i wzmocnieniu tego działania, to się świetnie sprawdzi połączenie czy kumpelstwo trędownika z lukrecją. Wiecie, jak pięknie las wygląda po deszczu i jak te rośliny są wdzięczne deszczowi, że je odwiedził, dlatego że naprawdę wyglądały już tutaj tak biednie, a teraz wszystko jakby się obudziło na nowo do życia i jeszcze do tego tak pachnie
Szkoda, że ja Wam tych sensorycznych wszystkich wrażeń nie mogę przez internet też pokazać. O! Jerzynki, chodź do Lisiu, mała przerwa. Jeszcze tak sobie pomyślałam, że powinnam może Wam powiedzieć, bo w różnych materiałach jest napisane, że trędownika możemy poznać po tym, że wydziela taki nieprzyjemny zapach, nieprzyjemną woń. Ja to chyba nie jestem specjalistką od nieprzyjemnych woni, dlatego że dla mnie ten trędownik bardzo przyjemnie pachnie. Szukałam w internecie, czy się ludzie żalą, czy nie. No to też zdania są różne. Jedni mówią, że nie, nieprzyjemnie, drudzy mówią, że właśnie wręcz przyjemnie, jak taki podgrzany olej sezamowy, czy jak coś tam jeszcze innego. No dla mnie ładnie, tak może lekko słodkawo, albo może faktycznie jak prażone orzeszki trochę, ale nie umiem tego zapachu określić. W każdym bądź razie, jeżeli liczycie na coś, co Was odstraszy od bliskiego kontaktu z trędownikiem od pierwszej sekundy, no to nie wydaje mi się, możecie się poczuć lekko rozczarowani. No dobrze, to na dzisiaj to by było tyle. Bardzo się cieszymy, że udało nam się nagrać dla Was ten film. Ściskamy Was mocno i do następnego razu. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie się zdrowo. Pa!